Czarne dziury. Tajemnicze twory, których grawitacji nic nie jest się w stanie wymknąć. Kiedyś były jedynie teoretyczną ciekawostką. Dziś wiemy, że istnieją naprawdę. W 2020 roku fundamentalne wyniki w tej dziedzinie uhonorowano Nagrodą Nobla. W tym programie pokażemy, czego się dzięki nim dowiedzieliśmy. Zapraszamy na Astronarium. Czarne dziury to jedne z najbardziej zdumiewających obiektów we wszechświecie. Bez wątpienia badania, które przewidziały i potwierdziły ich istnienie, zasłużyły na Nobla. Co ciekawe, Komitet Noblowski właśnie w ten sposób podzielił nagrodę z fizyki w 2020 roku. Pierwszą część otrzymał profesor Roger Penrose. To światowej sławy fizyk i matematyk, który w pewnym sensie doliczył się prawdy o czarnych dziurach. Penrose wykazał, że powstawanie obiektów, których grawitacji nic nie jest się w stanie wyrwać, to matematyczna konsekwencja ogólnej teorii względności. Równania Penrose'a dowiodły, że czarne dziury mogą istnieć naprawdę, ale nadal była to jedynie teoria. Spektakularnym dowodem na jej słuszność stało się odkrycie dwójki pozostałych noblistów z 2020 roku. Reinhard Genzel i Andrea Ghez to astronomowie, którzy wykonali niezwykle precyzyjne obserwacje gwiazd w centrum Drogi Mlecznej. Okazało się, że zachowują się one dziwnie, tak jakby krążyły wokół jakiegoś niewidocznego obiektu o ogromnej masie i zdumiewająco małych rozmiarach. Właśnie tak udowodniono istnienie supermasywnej czarnej dziury w samym sercu naszej własnej galaktyki, a czysta teoria stała się rzeczywistością. Przekonajmy się zatem, czego jeszcze dowiedzieliśmy się na temat czarnych dziur dzięki odkryciom wartym Nagrody Nobla. Czym tak naprawdę są czarne dziury? Mówiąc językiem ogólnej teorii względności, to miejsca, gdzie czasoprzestrzeń ulega niezwykle silnemu zakrzywieniu. To właśnie koncepcja Alberta Einsteina pozwoliła opisać czarne dziury i przewidzieć cechy tych obiektów, poza faktem, że nic nie jest w stanie się z nich wydostać. Jak mówi profesor Marek Demiański, przez długi czas czarne dziury wydawały się jednak zaledwie matematyczną ciekawostką. Zmieniło się to za sprawą uhonorowanej Nagrodą Nobla pracy Rogera Penrose'a. Te równania Einsteina były niezwykle skomplikowane i tak naprawdę początkowo nikt nie przypuszczał, że znajdzie się stosunkowo prosto ścisłe rozwiązanie, ale już rok po opublikowaniu teorii Einsteina Karl Schwarzschild, niemiecki astronom, rozwiązał te skomplikowane równania Einsteina dla takiego bardzo prostego oczywiście przypadku, rozważając sferycznie symetryczną gwiazdę. I wtedy okazało się, że jeżeli taki obiekt mógłby się skurczyć do bardzo małych rozmiarów, no na przykład gdybyśmy skurczyli Słońce do kulki o promieniu 3 km, to Słońce stałoby się tym właśnie obiektem, który teraz nazywamy czarną dziurą. Czyli istniała tam powierzchnia, jeżeli ciało posiadałoby promień mniejszy od promienia tej powierzchni, to z tego obiektu nie mogłyby zostać wysłane żadne sygnały do zewnętrznego obserwatora. Ale początkowo uważano, że ponieważ to wymagałoby
niesłychanych ilości energii, żeby skurczyć Słońce do takich małych rozmiarów, to jest tylko po prostu matematyczna ciekawostka. Ten proces i równanie Schwarzschilda wymaga bardzo surowych ograniczeń na symetrię. To jest słuszne tylko wtedy, kiedy ten obiekt jest sferycznie symetryczny. I początkowo zarówno astronomowie, jak i fizycy uważali, że ta centralna osobliwość pewnie nie powstaje, dlatego że to wymaga niezwykle precyzyjnego dopasowania warunków początkowych, żeby spełniona była dokładnie sferyczna symetria, a obiekty te realne, które istnieją na niebie, sferycznie symetryczne po prostu nie są. I wtedy tym problemem zajął się Roger Penrose. Wpadł na pomysł, żeby podejść do tego zupełnie inaczej i skoncentrować się na własnościach tej przestrzeni, która znajduje się wewnątrz powierzchni Schwarzschilda. Otóż zauważył, i to jest właśnie ten przebłysk geniuszu Rogera, że promienie świetlne, które są skierowane prostopadle do powierzchni tej sfery w kierunku do jej środka i na zewnątrz, po skończonym czasie skupiają się w tym punkcie, który nazywamy tą centralną osobliwością. I praca, która została opublikowana, bardzo krótka, na 2 stroniczkach Physical Review Letters w roku 1965, po 55 latach została zauważona szczęśliwie przez Komitet Noblowski i nagrodzona tym największym wyróżnieniem. Bardzo szybko jego uczeń Stephen Hawking uogólnił te założenia, z których korzystał Roger Penrose i pokazał, że w ten sposób można również udowodnić, że nasz wszechświat zaczął się od takiego stanu osobliwego. I w ten sposób powstała cała seria bardzo ważnych prac pokazujących, kiedy i w jakich warunkach takie osobliwości mogą istnieć. No i na dodatek potwierdziły się te początkowe przypuszczenia modelu Wielkiego Wybuchu, że nasz wszechświat zaczął swoje istnienie od takiego bardzo egzotycznego stanu, w którym gęstość materii i temperatura były nieskończone. Roger Penrose pokazał, że czarne dziury to coś, co może całkiem realnie istnieć we wszechświecie. Jego przewidywania potwierdziły się za sprawą odkrycia 2 pozostałych noblistów z 2020 roku. Droga Mleczna. Widzimy ją jako świetlistą smugę na niebie. Tak naprawdę patrzymy na galaktykę, w której sami mieszkamy. Jej centrum, widoczne z południowej półkuli, znajduje się w gwiazdozbiorze Strzelca. To obszar gęsto wypełniony gwiazdami i chmurami pyłu. Jak się okazało, znajduje się tam jednak coś jeszcze. Wykorzystując największe i najnowocześniejsze teleskopy na świecie, astronomowie przez kilkanaście lat śledzili ruch gwiazd znajdujących się w samym sercu Drogi Mlecznej. Okazało się, że poruszają się one tak, jakby krążyły wokół niewidocznego, zwartego obiektu. Musiałby on mieć ogromną masę i rozmiary porównywalne z wielkością Układu Słonecznego. Mogła to być jedynie supermasywna czarna dziura. Właśnie za to odkrycie Nagrodę Nobla odebrali Andrea Ghez i Reinhard Genzel. Jak mówią, odkrycie czarnej dziury w centrum naszej galaktyki było istotne nie tylko samo w sobie. Już wcześniej domyślano się, że takie obiekty znajdziemy w jądrach odległych galaktyk. W tym przypadku udało się jednak bezpośrednio zaobserwować grawitacyjne oddziaływanie czarnej dziury na krążące wokół obiekty. General relativity, as you know, was
Ogólna teoria względności została wprowadzona przez Alberta Einsteina jako ulepszenie teorii Newtona około 100 lat temu. Musiało jednak minąć kolejne 50 lat, aż odkryto kwazary. To bardzo jasne, ale niezwykle odległe obiekty, o których dziś wiemy, że najprawdopodobniej kryją w sobie masywne czarne dziury, miliony lub miliardy razy bardziej masywne od Słońca. Opadająca na nie materia czyni je niezwykle jasnymi. Istnienie takich supermasywnych czarnych dziur to jedna z koncepcji przewidywanych przez teorię Einsteina. Pytanie, czy jest to prawda? Kwazary znajdują się stanowczo zbyt daleko, by dokonać dokładnych pomiarów i sprawdzić, czy rzeczywiście są tam czarne dziury. Tu pojawia się jednak centrum naszej galaktyki. Jest ono oddalone o 24 000 lat świetlnych, a to w porównaniu z kwazarami naprawdę blisko. Dzięki temu przez ostatnie 30 lat byliśmy w stanie mierzyć z rosnącą precyzją ruch krążących tam gwiazd. Okazało się, że znajduje się tam zwarty obiekt o dużej masie, około 4 milionów mas Słońca. Z czasem mieliśmy coraz lepsze dowody na to, że faktycznie jest to einsteinowska czarna dziura. Kiedy zaczynaliśmy te badania, miałem 20 kilka lat. Od tego czasu udało się nam poprawić precyzję pomiarów o czynnik rzędu od kilku tysięcy do miliona w rozdzielczości, czułości itd. Ostatnim krokiem było zastąpienie pojedynczego teleskopu, jakiego zwykle używa się do obserwacji, przez 4 teleskopy połączone na zasadzie interferometrii. Użyliśmy 4 8-metrowych teleskopów Europejskiego Obserwatorium Południowego w Chile, łącząc je optycznie w odpowiednik 130-metrowego teleskopu. A im większy teleskop, tym lepsza zdolność rozdzielcza. Przy pomocy tego interferometru możemy dostrzec obiekt o średnicy kilku centymetrów na powierzchni Księżyca. To daje nam precyzję, która pozwala uchwycić ruch gwiazdy wokół czarnej dziury tak dokładnie, że możemy dostrzec efekty działania ogólnej teorii względności. Śledząc ruch gwiazd w centrum galaktyki, naukowcy zauważyli nie tylko, że krążą one wokół jakiejś niewidocznej masy. Orbita jednej z nich okazała się podlegać zjawisku przewidzianemu w ogólnej teorii względności, a jego jedynym wytłumaczeniem mogła być obecność właśnie czarnej dziury. Jeśli wyobrazimy sobie Układ Słoneczny takim, jakim znali go Newton i Kepler, to mamy w nim planety poruszające się wokół Słońca po eliptycznych orbitach. Te elipsy, o ile nic nie stanie na drodze poruszającej się po nich planety, są niezmienne. Planeta będzie się po nich poruszać aż po kres czasów. W ogólnej teorii względności jest inaczej. Tutaj widzimy eliptyczną orbitę gwiazdy, którą obserwowaliśmy. Porusza się ona wokół czarnej dziury. Przez większość jej ruchu orbitalnego teoria Newtona sprawdza się znakomicie. Dopiero kiedy gwiazda wkracza w okolice czarnej dziury i zbliża się do niej na odległość zaledwie 2-3 razy większą od orbity Neptuna, dopiero wtedy ogólna teoria względności zaczyna odgrywać rolę. Co się dzieje? Eliptyczna orbita, która w teorii Newtona pozostaje nieruchoma, zaczyna się przesuwać. Podlega precesji, obrotowi. Powoli, ale konsekwentnie się przemieszcza. Nam udało się dokładnie zmierzyć ten efekt i wykazać, że jest on identyczny z tym, co przewiduje ogólna teoria względności. Odkrycie dowodów na istnienie czarnej dziury w centrum Drogi Mlecznej było ogromnym wyzwaniem. Dr Agata Karska przez kilka lat pracowała w Instytucie Maxa Plancka w Niemczech, gdzie dyrektorem jest Reinhard Genzel. Jak mówi, jego badania przyczyniły się do opracowania rewolucyjnych technologii w astronomii. Centrum naszej galaktyki zanurzone jest w pyle i gazie. No i pierwszą taką trudnością było w ogóle odkrycie, gdzie jest to centrum galaktyki. Jesteśmy położeni w płaszczyźnie dysku, w związku z tym patrzymy do wewnątrz. Widzimy wszystko, co jest przed nami, za nami. No i odkrycie położenia centrum galaktyki jako takiego udało się przy pomocy obserwacji radiowych na bardzo długich falach, gdzie rzeczywiście pył bynajmniej nie przeszkadza.
Natomiast tego rodzaju obserwacje obarczone są problemem rozdzielczości, czyli możliwością rozdzielenia szczegółów, poszczególnych obiektów. No i aby to zrobić, potrzebne są krótsze fale. Obserwacje na krótszych falach, oczywiście idealnie byłoby, gdybyśmy mogli posłużyć się światłem widzialnym, jednakże właśnie z powodu pyłu, gazu jest to niemożliwe. Musimy chociażby troszkę dłuższe fale wykorzystać, aby pokonać ten pył i gaz, które nam przeszkadzają. No i dlatego obserwacje centrum galaktyki siłą rzeczy wymagają obserwacji najlepiej w bliskiej podczerwieni przy użyciu największych na świecie teleskopów. Reinhard Genzel jest pionierem, jeśli chodzi o budowę instrumentów w bliskiej podczerwieni, ale też dalekiej podczerwieni, które w szczególności wykorzystywane były do ustalenia orbit gwiazd wokół centrum naszej galaktyki. To właśnie dzięki tym instrumentom rozwijanym w ścisłej współpracy z Europejskim Obserwatorium Południowym udało się wykonać kluczowe pomiary dla tego odkrycia. To były takie instrumenty, które w jakiś sposób starały się eliminować efekty istnienia atmosfery, która powoduje, że ten obraz, który obserwujemy, jest zaburzony, poprzez rozwój laserów, które tworzą taką sztuczną gwiazdę. Patrzymy, jak ta sztuczna gwiazda, która jest obiektem punktowym, w jakiś sposób jednak jest zaburzona przez atmosferę, przez tą masę atmosfery pomiędzy nami a tą właśnie sztuczną gwiazdą. I właśnie w ten sposób tą samą korekcję stosujemy do obiektów astronomicznych. Reinhard Genzel jest osobą, która położyła bardzo silne podwaliny do rozwoju optyki adaptatywnej i jej zastosowania w instrumentach astronomicznych. Jest podobno jednym z 2 astronomów, którzy bardzo precyzyjnie rozumieją całą tą matematykę i fizykę, która stoi za tą metodą. I dzięki właśnie temu zrozumieniu była możliwość budowy instrumentów, które tak dobrze pomagają korygować efekty atmosfery. Aby określić własności centrum naszej galaktyki, obserwowane były ruchy gwiazd, które znajdują się w pobliżu tego spodziewanego położenia. Precyzyjne wyznaczenie prędkości gwiazd, ich położenia na orbitach pozwala na wyznaczenie masy obiektu centralnego. To, że jest to obiekt punktowy, wiemy z tego, że wyznaczyliśmy orbity obiektów, które są bardzo, bardzo bliskie właśnie tego centrum. I wiemy, że również w innych galaktykach obserwuje się bardzo silne źródła promieniowania właśnie z centrum i że tam również znajdują się takie wielkie zagęszczenia, wielkie masy obiektów centralnych. Odkrycie czarnej dziury w centrum naszej galaktyki nie było jedynym dowodem na słuszność teorii opisującej takie obiekty. W roku 2015 po raz pierwszy w historii udało się zarejestrować fale grawitacyjne. Ten niezwykły sygnał pochodził z równie niezwykłego źródła. Było nim zderzenie 2 czarnych dziur. W 2017 roku odkrycie zderzeń czarnych dziur przy pomocy fal grawitacyjnych także doczekało się Nagrody Nobla. Tym razem nie były to supermasywne obiekty z centrów galaktyk, ale czarne dziury pochodzenia gwiazdowego. Jednym z uhonorowanych za to odkrycie noblistów został profesor Barry Barish. I jak mówi, ta przełomowa detekcja raz jeszcze potwierdziła, że teoretyczne przewidywania na temat istnienia i własności czarnych dziur okazały się poprawne. Einstein przewidział istnienie fal grawitacyjnych w 1915 roku. Ale efekt z fizycznego punktu widzenia jest tak znikomy, że jego bezpośrednie wykrycie, tak jakbyśmy to robili w laboratoryjnym eksperymencie, było niemożliwe. Wobec tego musieliśmy liczyć, czy może bardziej marzyć, że istnieją jakieś zjawiska we wszechświecie dostatecznie silne w stosunku do tego, co możemy uzyskać w laboratorium, aby zaobserwować efekt, którego szukamy. To, co zobaczyliśmy, czyli zderzenie czarnych dziur, było o tyle zaskoczeniem, że wcześniej nie było informacji o takich właśnie czarnych dziurach. Nie był to całkiem ślepy traf, bo szukaliśmy czegoś podobnego. Stanowiło to jednak coś pomiędzy planowanym eksperymentem i przypadkiem. Próba sprawdzenia teorii Einsteina, ale w bardzo słabo poznanym środowisku. Okazało się, że to, co udało się zobaczyć, samo w sobie także było niezwykle interesujące.
Tak więc fakt, że nie mogliśmy udać się do laboratorium, by przeprowadzić zaplanowany eksperyment, sprawił, że nie tylko odkryliśmy fale grawitacyjne, ale także to, co było ich źródłem, okazało się niezwykle ciekawe. Były to czarne dziury, które same w sobie słabo rozumiemy. Było to zjawisko z udziałem tych czarnych dziur, zdarzenie niezwykle spektakularne. A na dodatek te czarne dziury okazały się bardziej masywne, niż to się wydawało możliwe. Dzięki temu dowiedzieliśmy się czegoś zupełnie nowego. Pierwszą niespodzianką było oczywiście samo zderzenie czarnych dziur. Znając czułość, jaką dysponujemy, przewidywaliśmy, że wykryjemy coś innego, co teraz udało się także zarejestrować, czyli zderzenie gwiazd neutronowych. Własności tych czarnych dziur, wedle naszych pomiarów, okazały się niezwykle zbliżone do przewidywań Einsteina. Nasza pewność co do autentyczności tego odkrycia wzięła się po części właśnie z tego, że wyglądało to tak podobnie do obliczeń mówiących, jak powinno to wyglądać. Jedynym zaskoczeniem było to, jak masywne okazały się te czarne dziury, co pomogło nam dokonać odkrycia. Ale ich własności, na tyle, na ile potrafimy je zmierzyć, są dokładnie takie, jak przewidział Einstein. Teraz obserwujemy ostatni etap zlewania się dwóch czarnych dziur przez emisję bardzo intensywnego sygnału fal grawitacyjnych. Detektory LIGO i Virgo odkryły już 50 takich czarnych dziur, więc mamy już w tej chwili niewątpliwe informacje o tym, że te czarne dziury istnieją i jest ich bardzo dużo. Początkowo czarne dziury były jedynie teoretyczną ciekawostką, w której istnienie nikt nie dawał wiary. Dziś są przedmiotem aktywnych badań i obserwacji. Laureaci Nagrody Nobla z 2020 roku walnie przyczynili się do tej zmiany. Dzięki temu możemy dalej zastanawiać się, jakie jeszcze sekrety kryją przed nami czarne dziury. Czarne dziury to przykład odkrycia, które przekroczyło granice nauki. Te tajemnicze obiekty zawładnęły ludzką wyobraźnią i dziś nie ma chyba człowieka, który by o nich nie słyszał. Można zatem powiedzieć, że był najwyższy czas, aby za czarne dziury posypały się Noble. A jestem przekonany, że badania tych przedziwnych tworów jeszcze nie raz na taką nagrodę zasłużą. To był program Astronarium. Jak zwykle dziękuję bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczenia.